Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na pyszny sposób na przekształcenie paru naleśników w sycący obiad. Przygotujemy wytrawne naleśniki nadziewane szpinakiem, które zapieczemy pod beszamelem i odrobiną sera. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszych zapiekanych naleśników zaczynamy od ciasta naleśnikowego. Do miski, w której je przygotujemy, wsypujemy 200 g mąki pszennej. Do mąki wlewamy 200 ml mleka i tyle samo wody. Na końcu dodajemy 2 duże jajka i solidną szczyptę soli. Ciasto mieszamy za pomocą miksera do całkowitego połączenia się składników. Po osiągnięciu gładkiego ciasta odstawiamy je na około 30 minut. Po tym czasie możemy zabierać się za smażenie. Najlepiej jest to oczywiście robić na patelni naleśnikowej, ale jeśli nie macie takiej pod ręką, nic straconego. Na patelnię o średnicy 20 cm wylewamy odrobinę oleju i solidnie rozgrzewamy. Na gorący tłuszcz wylewamy ciasto naleśnikowe i płynnym ruchem patelni rozprowadzamy je po całej powierzchni. Naleśniki smażymy po 2 minuty z każdej strony do uzyskania złotego koloru. Gotowe ściągamy z patelni i wykładamy na wyłożony ręcznikiem papierowym talerz. Z tej ilości ciasta powinniśmy uzyskać 8 cienkich naleśników. Gotowe naleśniki przykrywamy np. drugim kawałkiem ręcznika papierowego i na chwilę odstawiamy. Naleśniki są gotowe, pora przygotować nadzienie. Na dużej patelni rozgrzewamy 20 g masła. U mnie klarowane, ale możecie użyć zwykłego. Na gorący tłuszcz wykładamy 450 g świeżego szpinaku. Taka ilość szpinaku oczywiście mogłaby się nie zmieścić na patelni, dlatego możecie dodawać go partiami lub tak jak w moim przypadku sparzyć go wcześniej gotującą się wodą. Szpinak podsmażamy, aż stanie się wiotki i znacząco zmniejszy objętość. Kiedy to nastąpi, dodajemy do niego pokrojone w kostkę suszone pomidory i 4 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Zawartość patelni smażymy przez kolejną minutę lub 2 do uwolnienia aromatu przez czosnek. Po tym czasie do szpinaku i pomidorów dodajemy 450 g ricotty. Składniki mieszamy ze sobą do równego rozprowadzenia sera w nadzieniu. Nadzienie doprawiamy do smaku solą i mielonym czarnym pieprzem. U mnie odpowiednio są to 3 i 2 szczypty. Dodajemy również łyżeczkę gałki muszkatołowej, dokładnie mieszamy i wyłączamy grzanie pod patelnią. Na końcu do nadzienia dodajemy parę listków świeżej bazylii. Zioła możecie posiekać nożem lub tak jak ja delikatnie porwać je palcami i dodać duże kawałki, które zmniejszą się pod wpływem temperatury nadzienia. Zawartość patelni po raz ostatni mieszamy do równego rozprowadzenia składników i zabieramy się za zawijanie naleśników. Na każdego naleśnika wykładamy równą część nadzienia. U mnie wyszło go po około 110 g, ale będzie to zależeć od stopnia odparowania wilgoci w nadzieniu, więc warto sprawdzić jego ilość. Naleśniki zawijamy w dowolny sposób. Możecie zrobić to w rulon lub tak jak ja wyłożyć farsz na połowie naleśnika, złożyć go w pół, a następnie w ćwiartkę. Złożone naleśniki przekładamy do wysmarowanego masłem naczynia żaroodpornego i równo je układamy. Naleśniki zawinięte możemy przygotować się do pieczenia. W tym celu w niewielkim rondelku rozpuszczamy łyżkę masła. Do rozpuszczonego tłuszczu dodajemy łyżkę mąki pszennej, którą podsmażamy przez około 2 minuty, stale mieszając, aż mąka zacznie wydawać delikatnie orzechowy zapach. Kiedy tłuszcz i mąka się połączą, zmniejszamy grzanie do minimum i dodajemy połowę przygotowanego wcześniej mleka. Zawartość garnka mieszamy energicznie do całkowitego połączenia się składników. Następnie dodajemy resztę mleka i stale mieszając gotujemy sos na średnio niskim ogniu. Robimy to tak długo, aż wyraźnie zgęstnieje i nabierze konsystencji budyniu.
Kiedy to nastąpi, doprawiamy go do smaku solą i mielonym czarnym pieprzem. Następnie dodajemy 3/4 łyżeczki gałki muszkatołowej i dokładnie mieszamy. Sprawdzamy smak gotowego sosu, jeśli nam odpowiada, wracamy do naleśników. Tak przygotowany beszamel wykładamy na ułożone w naczyniu żaroodpornym naleśniki. Sos rozprowadzamy w miarę równo po całej powierzchni, przykrywając nim nasze szpinakowe paczuszki. Dzięki temu nie będą się przypalać w trakcie pieczenia. Wierzch beszamelu posypujemy serem. Ja używam dzisiaj sera cheddar, ale spokojnie możecie użyć mozzarelli, parmezanu czy goudy. Każdy ser sprawdzi się świetnie. Tak przygotowane naleśniki trafiają do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza, grzejącego w funkcji góra-dół na 20-25 minut. Będą gotowe, kiedy ser się rozpuści i nabierze złotego koloru. Upieczone naleśniki wyciągamy z piekarnika i odstawiamy na około 10 minut do lekkiego przestudzenia. Gdybyśmy zabrali się za jedzenie od razu, mogłoby się to skończyć bolesnym poparzeniem, a przecież jedzenie ma sprawiać przyjemność. Warto więc chwilę poczekać. Po tym czasie nasze zapiekane naleśniki nadziewane szpinakiem, suszonymi pomidorami i ricottą są gotowe do podania. Można się częstować. Nareszcie są gotowe, pora próbować. Moi drodzy, super sprawa. Nadzienie ze szpinaku, ricotty i pomidorów jest kremowe i pełne smaku. Naleśniki dzięki warstwie beszamelu pozostały mięciutkie, a całość wypełniona jest przyjemnym smakiem gałki muszkatołowej. W końcu mamy ją zarówno w nadzieniu, jak i sosie. Pyszny, sycący obiad. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie są Wasze sposoby na wytrawne naleśniki. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!